Dawno temu pewien młynarz, by ratować własną skórę, zawarł pakt z diabłem. W zamian za bogactwo musiał oddać to, co stało za jego młynem. Nie wiedział, że stała tam jego jedyna córka, zamiatając podwórko. Gdy diabeł przyszedł po swoją własność, dziewczyna była tak czysta, że nie mógł jej tknąć. Rozwścieczony, kazał ojcu odrąbać jej dłonie, by nie mogła się bronić swoją czystością. Ojciec spełnił ten straszny rozkaz, a dziewczyna zapłakała nad swoimi kikutami. Jej łzy były tak potężne, że obmyły rany i diabeł znów nie mógł jej zabrać. Bezręka dziewczyna odeszła z domu i ruszyła w ciemny, nieznany las. Wędrowała długo, głodna i bezbronna, nie mogąc nawet zerwać sobie owocu. Pewnej nocy dotarła do królewskiego sadu, otoczonego fosą. Aniołowie pomogli jej przejść przez wodę, by mogła zjeść jedną gruszkę, która sama spadła jej w usta. Król, widząc jej piękno i cierpienie, zakochał się w niej i pojął za żonę. Kazał jej zrobić piękne dłonie ze srebra, by mogła znów chwytać życie. Ale srebrne dłonie, choć piękne, były zimne i martwe. Kiedy król wyruszył na wojnę, diabeł znów namieszał w ich losach, fałszując listy. Królowa z nowonarodzonym dzieckiem przy piersi musiała znów uciekać do lasu. Trafiła do chatki w głębi puszczy, gdzie mieszkała stara kobieta. Tam, z dala od świata, rozpoczęła się długa praca uzdrawiania. Dziewczyna musiała nauczyć się robić wszystko sama, mimo braku dłoni. Dzień po dniu, w trudzie i cierpliwości jej dusza zaczęła się regenerować. Pewnego dnia, gdy jej dziecko wpadło do strumienia, matka odruchowo sięgnęła po nie. W tej chwili najwyższej próby jej srebrne dłonie odpadły. W ich miejscu wyrosły nowe, żywe, cielesne ręce, którymi uratowała syna. Po wielu latach król odnalazł ją w lesie, ale nie poznał jej od razu. Jej dłonie nie były już ze srebra, były prawdziwe, silne i zdolne do działania. Pamiętaj, że nawet najgłębsze rany duszy mogą się zagoić, jeśli dasz sobie czas. Srebrne protezy, które zakładasz, by przetrwać, muszą kiedyś odpaść, by wyrosło nowe życie.